Cześć wszystkim, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Plants vs Zombies 3 Welcome to Zomburbia. Póki co jest to ostatni niestety odcinek, gdyż no jak widzicie mam tutaj też ogłoszenie, że od 15 listopada gra będzie niedostępna do zagrania, do pobrania. No, sytuacja patowa, ale nie przedłużajmy już. Czas tutaj zagrać jakieś 2-3 poziomy. Tak na pożegnanie, miejmy nadzieję, że te plotki, o których coraz częściej słyszę, że oni wycofują tę grę, bo właśnie żeby przygotować ją na globalną premierę, że to nie jest fikcja. Bo ja bym bardzo chciał. Albo nic nie możemy tu w sumie wybrać. Właśnie, bo nawet nie nagrałem odcinka, że wiecie, już można wybierać roślinki. Dobra. Ready, set, plant. No i cóż ja mogę powiedzieć, jest to taki odcinek właściwie podsumowujący troszeczkę tą, nie wiem, betę, czy jak oni to tam nazywają. Według mnie wiele rzeczy się zmieniło właśnie teraz, praktycznie przed samym końcem gry na plus. Jest to między innymi większa ilość roślin, troszeczkę. Niektóre rośliny wróciły. Winogrona gniewu teraz możemy, czyli te tutaj w moim lewym dolnym rogu, że możemy je jednak uruchamiać ręcznie. Zmiana myślę na plus, bo one odpalały się co konkretną ilość czasu, co było według mnie troszeczkę w ogóle bez sensu. Bo one czasami w ogóle nie były do niczego potrzebne w momencie, w którym się aktywowały, a były potrzebne, kiedy już wiecie, były rozładowane. No i teraz właśnie są naładowane, jednak ja nie widzę... Ciszę troszkę. Ja nie widzę potrzeby jeszcze ich aktywowania, co nie? Dobra, tu może Lightning Read. No i co z takich rzeczy? Oczywiście wybieranie roślinek, które... Okej, fajnie, że jest, ale wiecie co? Widać, strasznie to widać, jak bardzo ta gra nie była pod to w ogóle robiona, że nie było w ogóle w planach kiedykolwiek implementacja tego. No i nie zawsze możemy te rośliny wybierać. Czasem nam narzucają praktycznie, co w ogóle bez sensu, jakby to menu, że wybierz swoją roślinę, jest w ogóle pokazywalne, bo to nie wiem jaki to ma jakby sens w takim wypadku, skoro i tak nie możemy ich wybrać. To jest bardzo nielogiczne. No ale cóż, no tak najwyraźniej musi być. Lawn Clear. Te monetki, że tak sobie w sumie zawsze coś innego. Co nie? Co jeszcze z takich ważniejszych rzeczy? Mamy nawet swoją tą... możemy sobie tutaj wybrać ikonkę. Ja oczywiście zawsze jestem z piszuterami. Jakby ktoś jeszcze nie widział naszego miasta, znaczy na odcinkach mało co z tego miasta zostało zrobione na odcinkach. W większości to ja sobie tutaj grałem, bo nie było żadnych nowości do pokazania, więc nie chciałem tutaj, wiecie, robić 1000 razy tych samych poziomów, po prostu, żeby kawałek historyjki pokazać, to bez sensu. Także nie wiem, czy zdążę jeszcze je pokazać później, dlatego pokazuję już teraz. Zatrzymaliśmy się w jakimś gimnazjum. O, i następny poziom, nie możemy wybierać swoich roślinek. Już bierzemy te power-upy, bo i tak one już nam się na nic nie przydadzą. Możemy je chociaż wykorzystać na sam koniec już. Według mnie fabuła, która się dzieje w Overworldzie, z tymi bilecikami, co tam wiecie, trzeba przeklikiwać i w ogóle, powinna być połączona jakby z tym, co się dzieje w grze, nie? Wiecie, powiedzmy jesteśmy właśnie, załóżmy, że w tym gimnazjum, powiedzmy historia się teraz zastopowała. No to jakim prawem my mamy poziomy z campgroundu?
jakby nie widzę związku. A gra byłaby na pewno ciekawsza, gdyby fabuła łączyła się właśnie, miała wpływ jakby na rozgrywkę. To by było bardzo, ale to bardzo fajne. Tak moim osobistym zdaniem. I miałoby wreszcie jakiś sens, jakby wiecie, dowiadywanie się, bo załóżmy, że kosiarka, ona się nazywała Mo chyba, M-O. No to ona, powiedzmy, tam truła się tą mgłą zombie. Pomysł zaczerpnięty z Path of Adventures. Choć twórcy do gry się nie przyznają. Ale mniejsza z tym w tym momencie. No truje się tym dymem i tam ona była przez jakiś czas chyba zhakowana. Ja tak już dokładnie nie pamiętam, ale coś tego typu. No i ona teoretycznie na poziomach przecież nic jej nie było. Była normalnie jak nowonarodzona. I to nie miało żadnego związku z tym. To było słabe. Choć ja i tak jestem zdania, że bardziej chyba pasowałyby zwykłe kosiarki. No ale no cóż. O, możemy wreszcie wybrać swoje rośliny. No cudownie. Jakie mamy zombiaczki? Myślę, że... Aha, bo tu są 4 te sloty. Wywalam piszutery i wstawiam cabbage pulta chyba, wiecie. Deszcz. Dobra, niech tak będzie. Power upy na pełnej lecimy. Nie będziemy się tam patyczkować z tymi zombiakami. To i tak już ostatnie poziomy. Ostatnie chwile z tą grą. No i możecie dać znać w komentarzach i co wy myślicie o tej grze, bo ja myślę, że jest to chyba z tych wszystkich, to jest moja opinia, najlepsza wersja mimo wszystko. Według mnie. Wiadomo, zawsze może być lepiej, ale trzeba mieć na uwadze, że zawsze może być gorzej. Więc oczywiście duża część hejtu, która spływa na PvZ3 jest jak najbardziej uzasadniona. Ja tego nie neguję absolutnie. Ale wydaje mi się, że i tak widać pewien postęp, jest pewien progres w tym wszystkim i no jeszcze tak myślę z 3-4 bety, z 3-4 różne jakieś tam wersje, edycje i może coś z tego będzie, nie? Bo mi się w zasadzie całkiem przyjemnie grało w tą grę, pomimo że była monotonna. No niestety. Jak się daje do gry 490 poziomów, bez opamiętania, tak na pałę, bez nowych roślin, zawartości, zombie, no to się nudzi po pewnym czasie, ale tak żeby 3-4 poziomy sobie na dzień zagrać jest spoko. Choć fakt, mimo wszystko myślę, że wolę chyba 2 i 1. Czy choćby o GW, no ale dobra, no tu jest w ogóle bez porównania, bo przecież GW to są zupełnie innego typu gry, to nie będę tu w sumie porównywać w takim razie. No, moim zdaniem, tak już kończąc te moje nudne tutaj dialogi, tragedii nie było. Ta gra wreszcie zaczęła mieć jakiś faktycznie kurs, w którym idzie i to był, myślę, całkiem dobry kurs. Oczywiście to tempo tych pozytywnych zmian ślimaczowolne, ale lepsze takie niż żadne, tak szczerze. 69 monetek wpływa na nasze konto, które już nie ma żadnej wartości w tym momencie. Jeszcze dostajemy lunchboxa z następnymi monetami, mózgami do wykorzystania w grze. No i zakwalifikowaliśmy się do Pile o Zombies Event. Nic nam to nie daje w tym momencie, już jest nieprzydatne. Tym bardziej, że za 8 dni to już wiecie, gry nie będzie. Zresztą dzisiaj mamy 9 chyba. Chyba 9, kiedy ja to nagrywam i w sumie wrzucam. No to mamy jeszcze 6 dni jakoś. No nie jest to dużo. Także to by było chyba na tyle w tej krótkiej, bardzo krótkiej serii.
Tak jak już mówiłem, nie nagrywałem odcinków z każdego absolutnie poziomu, bo to by było nudne po prostu. Tutaj wiecie, tu wszystkie te poziomy praktycznie były takie same, więc ja tylko kiedy się pojawiał update coś tam nagrywałem. Faktycznie z Choose Your Plant nie nagrywałem odcinka, no ale powiedzmy wiele chyba nie straciliśmy na tym, bo to był ostatni tak naprawdę poważniejszy update. Przynajmniej z tych, o których mi wiadomo, tak jak sięgam pamięcią. O, widzę, że tu jakieś na podwórku zmiany zaszły. Keep of the Lawn. Nawet nie wiedziałem, że takie zmiany tu się poczyniły jakieś. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy tutaj oglądali te odcinki, bo miały bardzo dobrą oglądalność i bardzo, bardzo wam za to dziękuję. Będę też monitorować, że tak powiem, sytuację z PvZ3 i jak wyjdzie jakaś, nie wiem, nowa iteracja albo nowa beta, czy tam już oficjalna edycja, już nawet nie wiem, no to oczywiście zagramy sobie. Jeśli to będzie pełna wersja, to już no nie będzie zmiłuj, nie będziemy już pomijać wtedy poziomów, to już będzie pełnoprawna seria gameplayów. To było tylko takie, wiecie, przejechanie sobie po tej becie, stwierdzenie, co się podoba, co się nie podoba. Jak tak patrzę, słuchajcie, to przypomina się aż PvZ Adventures, co? No tak czy siak, te wszystkie tu roślinki, kwiatki, jakieś doniczki, jakieś inne duperele nie ujrzą już światła dziennego po 15 listopada. Już bez przedłużenia. Mam nadzieję, że wam odcinek taki krótki, podsumowujący się spodobał. Możecie napisać w komentarzu, czy chcielibyście jeszcze kiedyś Plants vs Zombies 3, czy może jednak nie. O, tu jakaś rzeczka w ogóle płynie. O, to ja o tym nawet nie wiedziałem. Ile rzeczy odkrywamy w ostatnim odcinku. Trzymajcie się, do kolejnych odcinków tam najróżniejszych. Cześć!